Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj w niedzielę 21 lipca chcę Was zabrać na taki krótki spacer. Pokażę Wam kilka w tym momencie moim zdaniem fajnie wyglądających róż, zarówno pnących, jak i tych niskich w żywym katalogu. Ale zaczynamy takim kadrem, w którym przede mną stoją w dwóch doniczkach róże posadzone miesiąc, może trochę wcześniej, róże, które były przeznaczone do utylizacji. Po prostu z 2-litrowych doniczek, takie mizerodki, i ktoś zlitował się nad nimi, posadził je tutaj, zaopiekował się. Ta opieka polegała w zasadzie tylko i wyłącznie na tym, żeby były regularnie podlewane, i ja jestem w szoku, jak fajnie te rośliny teraz wyglądają. Także to jest na początek taka uwaga, że czasem nawet te rośliny, które wydaje nam się, że nie rokują i że powinny trafić do kosza, warto dać im szansę. Tu jeszcze mamy fajne odmiany, szczególnie moja ulubiona w tym sezonie róża czerwona Cayenne, zaraz Wam ją pokażę w żywym katalogu, która kwitnie już, nie wiem, 1,5 miesiąca i wygląda po prostu cały czas obłędnie. Ale zapraszam do obejrzenia najpierw róż pnących. Tutaj mamy róże pnące, które już Wam pokazywałem, sadzone w tym roku. I już Wam pokażę jedną rzecz, którą należy tutaj poprawić. Na ostatnim filmie mówiłem Wam o tym, jaki jest najważniejszy zabieg teraz latem, który wpływa na jakość wzrostu, na poprawę wzrostu róży, czyli nie może być takiej tutaj ziemi. To musi być spulchnione i jutro to będziemy robić. To wszystko tu zostanie spulchnione, a później Wam powiem o jeszcze jednym zabiegu, który planuję zrobić właśnie jutro. One są, tak powiem, no, różnie rosną. Jedne troszkę lepiej, drugie troszkę gorzej. Tu mamy lagunę, która widać, że już daje ładne, mocne baty. Tu mamy Divinę, która też bardzo ładnie się tu wzięła, i przede wszystkim piękne, pachnące kwiaty. A tutaj zaczynamy te róże, które były sadzone w ubiegłym roku, czyli to jest ich drugi sezon. Zobaczcie, takie pędy rozany. Takie mocne pędy rozany, i też będziemy to w najbliższych dniach starać się delikatnie te pędy przytrzymać tej kraty, dlatego że ja się obawiam, że część tych pędów, gdyby przyszła jakaś burza, może się po prostu złamać. Tak jak tutaj widzicie, ten pęd Deep Love, on powinien już dawno być tutaj złapany, a on niestety leży w ten sposób. Więc jutro to będziemy poprawiać. I zobaczcie, tutaj mamy dość mocno rosnące róże. Zarówno Deep Love, jak i Tradition, jak i Bajazo. Mocne pędy. Barok. Ale to nie są jeszcze najmocniej rosnące róże, bo najmocniej rosnącymi różami, moim zdaniem, to są te dwie odmiany. Moonlight. Zobaczcie, jaki piękny pęd. I Golden Gate. Tutaj nie tylko dość, że mamy mocny pęd, ale zobaczcie, ile tych mocnych pędów tutaj jest. 5-7 mocnych pędów. Zresztą tutaj w Moonlightie jest podobnie. I Utersener Kloster Rose, który pierwsze kwitnienie, kiedy miał, był taką różą krzaczastą. Nawet wspominałem o tym, że wygląda trochę jak parkowa, i dopiero teraz zaczyna puszczać takie fajne, długie pędy. My to przymocujemy. Jeżeli przetrwa to zimę, jeżeli nie będzie mrozu poniżej 22 stopni, to
wyobrażam sobie, jak fajnie może w przyszłym roku wyglądać ta ścianka. A teraz pójdziemy to obejrzeć róże niższe, róże pnące z przeznaczeniem do sadzenia przy siatce ogrodzeniowej. Na początku pokażę Wam róże z serii Silhouetta i powiem takie moje najważniejsze spostrzeżenie na temat i tej serii, i tego, jak one tutaj rosną. W pierwszej kolejności mamy czerwoną Crimson Silhouettę, która moim zdaniem kwitnie najdłużej. Przerwy w kwitnieniu prawie nie było, ale przez to, że ona kwitnie najdłużej, nie mamy takiego uderzenia kwitnienia, mocnej fali kwitnienia. Kiedy było pierwsze kwitnienie, to te rośliny były jeszcze za małe i one cały czas jeszcze tutaj nie rosną tak, jak ja bym chciał. Pokażę Wam, w czym może być problem. Tu mamy Sunny Silhouetta. Widzicie, ten krzew rośnie ok, ten krzew rośnie ok, ten bardzo, bardzo słabo. Też będziemy starali się mu tutaj pomóc. Troszkę zaprzęgnę do tej poprawy wzrostu pewne wspomagacze, o których Wam nagram film. Zobaczymy, jak one zadziałają. Wiosną wydaje mi się, że zadziałały fajnie. Sweet Silhouetta. Tutaj mamy, zobaczcie, to jest drugie kwitnienie Sweet Silhouetty. Zobaczcie, jakie są piękne te kwiatostany. One w przyszłym roku, wtedy kiedy to będą kwiatostany na mocnych pędach, one będą większe, dłuższe. I te pędy, które tutaj nam teraz rosną, to są te pędy, na których mi najbardziej zależy i chciałbym, żeby po prostu one w przyszłym sezonie stanowiły szkielet tych roślin. Możecie też zobaczyć od razu, porównać sobie, jak wygląda w rzeczywistości kwiat i jak wyglądał ten kwiat na etykiecie. Moim zdaniem lepiej wygląda w rzeczywistości. Na etykiecie jest jakiś taki zgaszony, mdły, a tutaj jest taka fajna gra barw, troszeczkę przypominająca mi grę barw przy odmianie Rose Romantic. I tutaj mamy Purple Silhouetta, która w ogóle nie ma ani jednego kwiatu jeszcze, tak? Nie wiem, dlaczego tak się stało, czy to jest cecha tej odmiany, że ona wpada w taką lukę kwitnieniową, czy ona słabo zareagowała, za późno była przycięta, tego nie wiem. A zobaczcie, jak możemy sobie porównać ją z Lavender Silhouettą, gdzie drugie kwitnienie, 21 lipca mamy drugie kwitnienie. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo to świadczy o tym, że spokojnie 3 kwitnienia te róże z serii Silhouetta są w stanie nam dać. I tego nie wiedziałem wcześniej, że one tak fajnie, tak szybko obracają i to jest kolejne pozytywne zaskoczenie. Cały czas bym chciał jednak, żeby one tutaj urosły szybciej, urosły mocniej, ale musimy podpracować nad podłożem. Tak jak mówiłem Wam przed chwilą, że będziemy spulchniać podłoże jutro, tutaj zrobimy to samo. I ja mam jeszcze tutaj taki problem, że większość tych róż jest posadzona na takiej leciuteńkiej skarpie, z której po prostu woda spływa. I mam wrażenie, że one w tym sezonie mają cały czas za mało wilgoci w podłożu. Spróbujemy to załatwić w inny sposób, tak żeby im tej wilgoci po prostu dostarczyć więcej. Czasem dzieje się tak, że jakaś jedna róża z tych 3 rośnie gorzej, ale tu mamy tak, że wszystkie 3 rosną gorzej. Tu już wchodzimy w serię Orienta, nawet nie tyle w serię Orienta, co po prostu w róże od Tantału. Jest ich tutaj sporo, głównie to będzie seria Starlet Roses. Zobaczcie, mamy takie żółte liście, nie jest to przędziorek, tak? Nie jest to przędziorek. I przyznam się szczerze, sam nie wiem, co to może być. Ja obstawiam, że tutaj największym problemem jest środowisko rozwoju korzeni. Coś tutaj nie pasuje systemowi korzeniowemu, on nie pracuje optymalnie i to, co będziemy jutro robić, to po prostu zwidłujemy wokół tej rośliny podłoże. Nie tylko zmotyczymy, ale zwidłujemy po to, żeby go napowietrzyć i żeby przygotować to miejsce pod nadchodzące deszcze. W przyszłym tygodniu, wtorek, środa, czwartek ma tutaj u nas padać i chciałbym, żeby jak najwięcej tej wody wsiąkło w podłoże. I zobaczcie, niezawodna
Ewa, która kwitnie świetnie. Od samego dołu do samej góry. Też chciałbym, żeby była większa, żeby tych pędów było więcej. I też mam wrażenie, że problemem jest tutaj nieoptymalne warunki dla systemu korzeniowego. Będziemy nad tym pracować. Ale to, jak Ewa długo, jak pięknie wygląda, to jest po prostu zjawiskowe. Kolejna róża z serii Starlet, Alina. I jak się spojrzy na to tutaj, zobaczcie, wygląda to przepięknie. Ten widok będzie tutaj, myślę, że co najmniej 2-3 tygodnie. Tak, one będą lekko zmieniać barwę, ale bardzo trwałe są te kwiaty, tylko że cały czas ona nie jest tak duża, jak ja bym chciał. O, na tych pędach zależy mi bardzo i cały czas musimy walczyć o to, żeby do jesieni takich pędów urosło jak najwięcej. I jeszcze raz zwróćcie uwagę, tutaj mamy praktycznie białe kwiaty. Jeżeli temperatury w nocą spadną, jest tutaj taki lekki odcień różowego, troszeczkę jak w Aspirian Rose, tak? Ale one są w zasadzie białe. Czasem robią się takie brudno-białe, to mi się do końca nie podobało. A zobaczcie, na etykiecie, oryginalnej etykiecie hodowcy mamy wygląd zupełnie inny. Nie wiem, kiedy to zdjęcie było robione, w jakich warunkach, ale ja przyznam się szczerze, Aliny nigdy nie widziałem w takim kolorze, w takiej fazie. Tutaj mamy różę Starlet, której nazwa jest dla nas Polaków jak gdyby nieatrakcyjna. Melina. Kojarzy się nam źle, ale kolor jest bardzo ciekawy, a największą zaletą tej odmiany jest po prostu zapach. Ta odmiana najmocniej z całej serii pachnie. Lola. Też mamy tutaj 2 krzewy, które bardzo topornie się zbierają, nie chcą rosnąć. A ostatni akurat tutaj ma dużo, dużo lepiej. Ale zobaczcie, i tutaj też mamy taką czerwień, troszeczkę biskupią, tak? Lekki taki fiolecik, fuksja powiedzmy. Tak to wygląda na etykiecie, zupełnie inaczej. I też uważam, że w rzeczywistości ta róża wygląda dużo lepiej niż na etykiecie, ale jest jeszcze ładniejsza róża. Natalii. I tu mamy typową, fajną czerwień. Typową, fajną czerwień. Też bardzo długo kwitnie. Zobaczcie, pąk jak się rozwija, przypomina troszeczkę róże szlachetne, tak? Albo takie miniaturowe róże. Pełne kwiaty. Zobaczcie, z dalsza wygląda to świetnie. Równomierne kwitnienie na całej wysokości. Jak na razie zdrowe róże, chociaż obawiałem się o tą zdrowotność liści w przypadku tej odmiany, bo hodowca nie podaje tutaj jakichś takich rewelacyjnych parametrów, ale na razie jest ok. No i kolor jest obłędny i ta róża również w listopadzie będzie wyglądała podobnie. I to będzie jedyna róża z tej serii tutaj w całym tym rzędzie, która będzie w listopadzie wyglądała mniej więcej tak jak teraz. Carmen. Cały czas Wam zaznaczam, że to jest drugie kwitnienie. Drugie kwitnienie, które w niektórych odmianach wygląda tak, jakby było pierwsze, w sensie obfitości. Pomarańczowa róża, ale zobaczcie, no tutaj już widzimy wyraźnie, że to nie jest tak super zdrowa odmiana jak te do tej pory, które Wam pokazywałem. Kolor fajny, ale obfitość kwitnienia zdecydowanie mniejsza niż w tamtych i podatność na choroby też większa. No i tu jest moja ulubienica. Ja ją szczególnie lubię w formie piennej, gdzie te zwisające pędy tworzą taką fajną koronę, a długość kwitnienia, zdrowotność odmiany, trwałość kwiatów, ta gra kolorów, z tym pomarańczem tutaj sprawia, że po prostu to wygląda super. I tutaj również, zobaczcie, na etykiecie
Etykieta jest niby ładna, ale nie pokazuje tego, co jest najładniejsze w tej odmianie. Nie pokazuje tej właśnie dynamicznej gry kolorów. Ona jest raczej później zakwitającą różą, na pewno później niż Natalii, więc tutaj ten efekt obłędny będzie widoczny za kilkanaście dni. Tak się dzieje też dlatego, że ta odmiana kwitnie najdłużej, więc to pierwsze kwitnienie tutaj trwało najdłużej. Zobaczcie, niektóre pędy były przycięte niedawno, więc trudno, żebyśmy już w tym momencie mieli drugie kwitnienie. I ostatnia tutaj z tych róż też żółta Elida. Też tutaj drugiego kwitnienia jeszcze nie widać tak naprawdę. Jakieś gdzieś takie, powiedzmy, między kwitnieniem pojawiające się kwiaty. Bardzo mnie interesuje, tak powiedzmy w przyszłym roku, chciałbym zobaczyć już duże, rozrośnięte krzewy Lizy i Elidy i porównać sobie dokładnie terminy kwitnienia. Tutaj mamy bardziej taki kanarkowy kolor. Ale czekam na przyszły sezon, jak to po prostu pokryje tą siatkę lepiej i jak to będzie fajnie wyglądało w pełni kwitnienia. Dobra, a teraz pokażę Wam róże w żywym katalogu, które moim zdaniem wyglądają interesująco o tej porze. Część to będą odmiany, które już znacie, część to będą nowe odmiany. Przejdziemy sobie krótko i wybiorę tylko te, które moim zdaniem wyglądają teraz najciekawiej i powiem coś, kilka zdań, co o nich sądzę. Zapraszam.